Koncentrat preparatu do usuwania nieprzyjemnych zapachów Odor Eliminator, który oczywiście możecie kupić w naszym sklepie internetowym www.protima.pl. Jakie nieprzyjemne zapachy możemy tym preparatem usunąć i jak prawidłowo to zrobić? Zapraszam na film. Dzień dobry, tutaj Michał Miłowski i witam Was serdecznie w pokazowej pralni dywanów Protima w Komornikach pod Poznaniem. Ze względu na szereg pytań z Waszej strony, jak prawidłowo dozować preparat Odor Eliminator oraz jak skutecznie usuwać nieprzyjemne zapachy przy pomocy właśnie tego preparatu, postanowiliśmy nagrać film, na którym dokładnie Wam pokażę, jak to zrobić. Zanim do tego jednak dojdziemy, zaznaczam, że preparat Odor Eliminator służy wyłącznie do usuwania nieprzyjemnego zapachu, a nie jedynie maskowania nieprzyjemnego zapachu. Ale jakie nieprzyjemne zapachy możemy spotkać w dywanach? Najczęstszym takim zapachem jest oczywiście zapach moczu pupili Waszych, czyli piesków, kotków, świnek morskich, chomików, królików i tego typu zwierzątek, czyli po prostu pupili domowych. Zdaję sobie sprawę, że to jest temat nieprzyjemny, no ale nieprzyjemny też trzeba poruszyć, dlatego pamiętajcie o tym, aby zaopatrzyć się przy pracy z takimi dywanami, szczególnie w rękawiczki, żeby nie robić tego po prostu gołymi rękami i nie doprowadzić do jakiegoś przeniesienia zarazków niepotrzebnego. Jakie jeszcze zapachy możemy spotkać? Oczywiście dym papierosowy, spalenizna, pleśnie, tak jak już wspomniałem, kał, mocz, wymiociny. To wszystko może znaleźć się w dywanie. Oczywiście jeszcze jest taki częsty zapach poza moczem, czyli ja to tak nazywam, brzydko mówiąc, no, ludzki zapach potu i kłaka i dupy, jeśli wiecie, o co tu chodzi. Oczywiście preparat Odor Eliminator będzie najskuteczniej działał w połączeniu z praniem dywanów na wskroś przy użyciu dużej ilości wody, ale również można go wykorzystać przy praniu ekstrakcyjnym. Jednak dziś, skoro jesteśmy na pralni dywanów, będę Wam pokazywał, jak prawidłowo wykorzystać preparat Odor Eliminator przy praniu na wskroś, właśnie na pralni stacjonarnej. W kolejnym filmie pokażę Wam, jak to zrobić przy użyciu ekstraktora na miejscu klienta lub w małej pralni. Mamy dywan, od czego zaczynamy? Przede wszystkim to, co wszystkim zawsze powtarzam, od konkretnych oględzin dywanu. Jeżeli wiemy, że klient nam powiedział, że dywan nieprzyjemnie pachnie, no to już nie mamy co tutaj zgłębiać tego i się zastanawiać nad tym, czy usuwać zapach, czy nie. Jeżeli jednak nam tego nie powiedział i odkrywamy to sami, no to przede wszystkim oglądamy dywan i widzimy, w jakim on jest stanie. Ja widzę, że ten dywan jest naprawdę, jest nieźle brudny. Warto wyszukać właśnie charakterystycznych plam. One mogą mieć różny kolor, niekoniecznie szukajcie żółtego koloru, bo nie zawsze to tak będzie, że będziecie widzieli żółtą plamę. Szukamy charakterystycznych obwódek. Akurat tutaj na tym dywanie, który jest, jak widzicie, dosyć mocno brudny, nie widzę żadnych plam, dlatego warto zawsze sprawdzić też od tyłu. Często widoczne plamy są od tyłu. No i tutaj też nie widzę żadnych plam, więc możemy przyjąć, chociaż tutaj, tu są plamy. Właśnie tak wyglądają mniej więcej plamy. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Jednak tutaj na potrzeby tego filmu uznamy, że dywan jest zasikany, powiedzmy, przez szczeniaka i cały dywan wymaga usunięcia nieprzyjemnego zapachu. Zresztą i tak w większości robi się to na pralni w ten sposób, że się nie wydziela danego miejsca, w którym będziemy usuwali zapach, tylko usuwamy zapach jakby na całym dywanie. Jeżeli dywan jest przesikany i faktycznie zasikany i jest mokry, to raczej bym odradzał trzepanie tego dywanu w automacie trzepiącym, więc albo go wysuszymy na suszarni najpierw, albo pomijamy proces trzepania, co bym akurat odradzał w przypadku tego typu dywanów, które mają naprawdę tego dużo. Ten dywan jest suchy, dlatego ja go sobie zwinę i od razu przejdę do trzepania tego dywanu. Oczywiście w tym celu ja wykorzystam automat trzepiący Tornado AT3000. I przechodzimy do procesu trzepania. Z racji tego, że dywan jest naprawdę bardzo mocno brudny, ja tutaj posuw ustawiam naprawdę na minimalną wartość, tak żeby ten dywan bardzo długo i porządnie nam się wytrzepał.
żebyśmy usunęli z tego dywanu jak największą ilość suchych zabrudzeń. Więc bez zbędnego gadania. O, chyba przesadziłem aż z tą prędkością prawie że zerową. Dobra, jedzie. Obroty, zobaczcie, tak żeby dywan był wytrzepany do samego końca. Oczywiście można to wykonać ręczną trzepaczką taką, ale warto to zrobić, potem odkurzyć porządnie tego typu odkurzaczem przemysłowym, albo możemy też to zrobić trzepaczką typu T600, mechaniczną trzepaczką, no na tego typu kratach. Każdy sposób będzie dobry, ale naprawdę ja polecam wszystkim to robić, po prostu trzepać dywanek w jakikolwiek sposób. Oczywiście taki jest najwygodniejszy i najłatwiejszy, ale każdy inny będzie równie dobry. Może nie tak skuteczny i tak szybki. Zobaczcie, ile tutaj tego piachu już zanim się dywan dostał, ile tego piachu z niego wyleciało. Albo tutaj. Mamy system trzepania przy pomocy, pierwszy jest profil, a potem są paski trzepiące, także jest całkowicie bezpieczny sposób trzepania dywanu, no i naprawdę bardzo skuteczny. Tam już na dole widać, ile tego brudu wyleciało. On cały gromadzi się tutaj w tych kieszeniach, a pył i kurz cały jest wciągany przez te dwa pochłaniacze. I tutaj nam na dole wyjeżdża dywan już wytrzepany. Dywan nam się kończy trzepać. Zobaczcie już moment, zanim dywan wszedł do środka, ile tych suchych zabrudzeń w tym dywanie było. Naprawdę to są poważne ilości. Zobaczcie tu te paprochy. No i przede wszystkim otworzymy tą kieszeń. Widać, jak ten kurz tutaj zlatuje i ile tego tutaj nam wyleciało z tego dywanu. Dlatego mówiłem, warto korzystać z rękawiczek. Cały czas z tego dywanu sypie. Tutaj nam się dywan ładnie zbija.
sobie to teraz przyspieszyć. Dywan mamy zwinięty, wytrzepany. Chcieliście zobaczyć, jak my tutaj usuwamy, miałem wam pokazać, jak usuwamy nieprzyjemny zapach z dywanu, a ja wam pokazuję, jak czepię dywan. Dlaczego? Dlatego, że to jest nieodzowny element tego, aby usunąć prawidłowo nieprzyjemny zapach. Jeżeli chcecie usunąć nieprzyjemny zapach z dywanu, jakikolwiek, musimy przede wszystkim usunąć źródło tego nieprzyjemnego zapachu. Czyli przede wszystkim dokładnie i gruntownie musimy po pierwsze ten dywan wytrzepać, a po drugie porządnie go wyprać. I to z jednej i z drugiej strony, czyli od strony runa, no zobaczcie jak to wygląda, tak samo jak i od strony osnowy. I jeżeli dysponujecie mini pralnicą, no to warto w tym momencie z tej mini pralnicy skorzystać i ten dywan namoczyć. Tu mamy stary polski dywan z Dywilanu czy Agnelli. Mi się wydaje, że to jest z Dywilanu dywan. I teraz taki dywan możemy namaczać nawet całą noc. Nawet jakby 2 noce był tego typu dywan. On nie jest klejony, to jest porządna robota. Im dłużej ten dywan będzie namaczany, tym efekt będziemy mieli łatwiejszy do uzyskania i doczyszczenie tego dywanu też będzie dla nas prostsze. Ale takie minimum, na które ja bym tego typu dywan włożył, to by było przynajmniej 1 godzina. W tym czasie oczywiście możemy wykonywać inne prace, których nigdy na pralni nie brakuje. Także widzimy się za godzinę i będziemy działali dalej. Ok, minęła niecała godzina. Jak widzicie, woda diametralnie zmieniła kolor. Jest po prostu brudna, bo dywan jest potwornie brudny. Oczywiście tutaj zostało wlane 100 litrów wody i 2 litry Amoluxa, tak żeby ten brud porządnie nam się tutaj rozpuścił. I oczywiście, tak jak wspomniałem, im dłużej, tym lepiej. Ja nie mam tyle czasu, chcę to wam po prostu pokazać, jak prawidłowo używać odora eliminatora, więc przejdziemy teraz, zobaczymy jak ten dywanik nam się odmoczył. O, widzimy tutaj na tych krawędziach ten brud. O, już nam odchodzi od włókna, jest ok. Oczywiście jak nie macie, zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy mają mini pralnicę na pralni, czy dużą pralnicę. Oczywiście możecie ten dywan namoczyć sobie na płaskiej powierzchni, tylko zostawcie go, proszę, jeżeli nałożycie preparat Amolux Ultra, czy jakikolwiek Active, zostawcie to minimum 15 minut, a możecie też zostawić właśnie tak jak ja tutaj w pralnicy na godzinę, żeby ten brud nam się odmoczył. Zobaczycie, o wiele łatwiej jest po prostu na takim dywanie pracować i szybciej usunięcie te zabrudzenia. No dobra, Łukasz, ja Cię poproszę, żebyś mi przytrzymał tą pralnicę, bo tu czuję, że hamulce nie dadzą rady. Wysuniemy ten dywan, wyjmiemy ten dywan. Ok. Patrzcie, jaki tu jest paskud. No to jest, widać pewnie od starszych ludzi dywanik, który naprawdę przez wiele lat, a może nawet i nigdy nie miał prawdziwego prania. O Jezu, ale bajza. Dobra, lecimy. Wysunę go sobie. Pamiętajcie, cały czas mówimy o usuwaniu nieprzyjemnego zapachu i teraz jest etap przygotowania tego dywanu do tego, aby ten nieprzyjemny zapach z niego usunąć. Czyli mamy już wytrzepany, namoczony i teraz przejdziemy do konkretnego prania i szorowania tego dywanu. I skoro ja już go mam tutaj z tej strony, no to przejdę do użycia szorowarki. Szczotkę mamy taką jak chciałem. Chemii nie potrzebujemy, bo chemię mamy już w pralnicy. Czyli możemy przejść do procesu przeszorowania.
I tak jak Wam pokazywałem na poprzednich filmach, jadę w jedną stronę, potem jadę w poprzek. Bez pośpiechu, dokładnie chcę rozczesać te włókna, te włosy, żeby dostać się dokładnie, że tak powiem, do jądra tego dywanu. Zobaczcie, jaka leci z tego żybura albo błocko. No, mój syn dzwoni. Nie pogadamy teraz. Fajnie to wygląda. Efekt przez to, że jest dywan namoczony, widzimy niemalże natychmiast. Jest taki efekt, już teraz wiem, o co tutaj chodzi, bo było widać w momencie trzepania czerwony taki pył. To po prostu ten dywan już chyba ze starości kruszeje i teraz też jest taki efekt, jakby ten dywan farbował. Nie obawiajcie się tego, widać takie lekko czerwone. To jest po prostu stary dywan i on już częściowo kruszeje. I tak wygląda, jakby właśnie on farbował, ale to nie jest farbowanie tego dywanu, na pewno. Bo tego typu dywany po prostu nie farbują. Fajnie się pieni, czyli preparatu było odpowiednia ilość też. Ja jeszcze raz powtarzam, w tej chwili to, co robię, to staram się usunąć źródło nieprzyjemnego zapachu. Łukasz, poproszę Cię, odsuń troszeczkę tą mini pralnicę. Wygląda już to fajnie. Zaczyna cieszyć naprawdę oko. No dobrze, odstawimy sobie tą szorowarkę i wstępnie wypłuczemy go sobie trochę, obrócimy go do góry nogami i przeszorujemy sobie osnowę i potem tą osnowę myjką ciśnieniową porządnie wypłuczemy. Dobra, dzisiaj zanabyłem w takiej firmie na literę L do naszego nowego zbieraka taki z przegubem wąż rozciągany, ale już Wam mogę powiedzieć, że go nie polecam, ponieważ przez to, że on ma cienki, po prostu, że jest cieniutki, to on strasznie ogranicza ciśnienie i zobaczcie, jak słabo leci z tego. O, zobaczcie, no beznadzieja. Także nie polecam tego rozwiązania, chociaż wydaje się, że jest fajne. Musimy tutaj wymyślić coś innego, ponieważ Łukaszowi się tutaj załamywał wąż i się niszczył, czyli musimy coś takiego jak to, tylko przemysłowego poszukać. Jak będę miał rozwiązanie, to Wam będę pokazywał. Ale korzystamy to, co mamy. Chociaż nie do końca, tak mówię, jestem z tego zadowolony, ale lepszy ryc niż nic. O Jezu, dramat to leci. No ale dobra. Poprawimy sobie zmyjki. Zobaczcie, jaki leci
brud. I to wszystko niestety powodowało ten zapach w tym dywanie, który ja określiłem już, i tak zawsze określam, na kłak z dupą, bo jak to inaczej nazwać. Tutaj akurat nie ma nieprzyjemnego zapachu związanego z moczem. No, to będzie to wymagało naprawdę ogromnej pracy, żeby ten dywan doprowadzić do tego, żeby z niego nie wylatywały zabrudzenia. Dobra, jeszcze raz sobie go zbierakujemy, bo widzę, że przy tym ciśnieniu to tu słabo. A Łukasz, my nie mamy tego starego węża? Mamy? To proszę Ci, podaj ten stary wąż zwykły, bo tym to się tutaj nie pobawimy za bardzo. Dobra, okej, no, możemy przełączyć. Czyli to zabieramy, bo to nam nie zdało egzaminu. I zobaczcie teraz, jaka to będzie różnica. Na takiej średnicy to jest 3/4 cala. Patrzcie, jak to powinno lecieć. Tak to powinno lecieć. O, dokładnie tak. Teraz tu leci woda. A nie, posikuje. Możemy sobie tutaj oddalić ten brud, który już nam się udało z tego dywanu wycisnąć. Jeszcze raz go sobie przepłuczemy. Ja chcę tutaj jak najwięcej tego bajzlu z tego dywanu usunąć. Na tym, można powiedzieć, pierwszym przejściu. O, teraz już zaczyna być widać tego efekt, jakkolwiek. Nie trzeba go szorować, moim zdaniem, nie wiadomo ile razy, bo to w mojej opinii to nie ma sensu. Czy ja go przeszorujesz tą szorowarką raz czy 7 razy, to za dużo to w mojej opinii nie zmieni. Natomiast ilość płukań i zbierakowań, czy powiedzmy wyciskań tego dywanu, zobaczcie, już po tej chwili zaczynamy uzyskiwać zupełnie inny kolor wody, która wychodzi spod tego zbieraka. To wszystko śmierdziało w tym dywanie. Ok. Teraz przejdziemy do przerzucenia tego dywanu na drugą stronę. Nie, ukażę sobie sam. Chcę właśnie pokazać, jak to najprościej zrobić. Mamy dywan na drugiej stronie. No i co? Wjeżdżamy na niego szorowarem. I tak samo jak od strony runa, przelecimy go od strony osnowy. Już nie ma się co tak dokładnie rozczulać, jak na stronie runa. Zaraz sobie zadziałamy myjką ciśnieniową. I tak trzeba uważać bardzo przy płukaniu dywanu, przy użyciu myjki ciśnieniowej od strony runa,
Także tutaj od strony osnowy możemy sobie pozwolić na o wiele, wiele więcej. A na myśli mam to, że możemy bardziej zbliżyć myjkę, lancę do osnowy, bo po prostu szansa na uszkodzenie jest praktycznie żadna. Ok. I tu już z zbierakiem nie mam co w ogóle się bawić, bo no po prostu nie ma sensu. Bierzemy w rękę myjkę. Ona jest odpalona? Nie jest odpalona. Dobra. Mamy myjkę i lecimy z tematem, czyli zaczynamy porządnie ten dywan przepłukiwać od strony osnowy. Zwracając uwagę na obszycie, które jest z tyłu. Widzieliście to obszycie od strony runa, jakie było paskudne. Tam był aż taki skupiska brudu, taki asfalt. Także od tej strony nie widać tego, ale trzeba to też porządnie wypukać. Zresztą widać, jaki brud z tego wylatuje. I raz przy razie warto to dokładnie wypukać. Widzicie, co tu wypływa z tego dywanu? O, jak się nachyliłem, to czuję ten smrodek specyficzny. Na pewno go znacie. Łukasz, znasz ten smrodek? Lubisz go? Bo ja nie. Dobrze, i mamy fajnie wypukany od strony osnowy ten dywan przy użyciu myjki wysokociśnieniowej. Zobaczcie, tu wszędzie jest brud, który powylatywał. Warto go sobie spukać, żeby już nam się nie dostał do naszego dywanu. Żebyśmy po prostu w miejscu pracy mieli wszystko. Teraz możemy wrócić do runa, czyli obkręcamy ten dywan z powrotem. Chodź, Łukasz, pomożesz mi. Nie chcę mi się tutaj z nim telepać. Lecimy do siebie i hopsa. Cyk. Cyk. Ok. I teraz ja, oczywiście jak widać na filmach, niektórzy z Was przejdą jeszcze do szorowarki. I oczywiście można to robić. Aczkolwiek ja nie widzę specjalnie sensu w tym, żeby jeszcze raz tutaj lecieć szorowarką. Dla mnie większym sensem będzie miał ten zbierak. I ja go sobie jeszcze raz przepłuczę tym zbieraczkiem. Zobaczcie, przebiło się to, co było od strony osnowy z powrotem na runo. No i musimy to po prostu usunąć. To, że ja bym jeździł po nim szorowarką, jeżeli on ma już podniesione to runo, no to w mojej opinii nie ma sensu. Jeżeli nadal jest brudny i chcę jeszcze nałożyć na niego chemię, oczywiście tak należy zrobić. Ale jeżeli ja mam ten brud rozpuszczony, a mam ewidentnie tutaj ten rozpuszczony ten brud, bo widzę, że ten brud wylatuje, no to w pierwszej kolejności po co lać w to chemię, jak można ten brud wycisnąć z tego dywanu, a on już jest rozpuszczony. To po cholerę go jeszcze raz rozpuszczać. I teraz ktoś mi kiedyś zadał pytanie, jak długo trzeba ten dywan przepłukiwać? Ile razy? No tyle razy, aby uzyskać dobry efekt. W zasadzie nie powinna wylatywać brudna woda spod zbieraka, wtedy będzie ok. Czasami jest ciężko to zrobić, bo to wymaga dużych nakładów pracy, dużej ilości wody. Nie wszyscy chcecie się tak bawić i chcecie sobie wmówić, że tak już wystarczy.
i że który moment jest ten, który wystarczy, żeby wypłukiwać dywan. Ja tu kiedyś komuś tak powiedziałem, że w ten sposób pomyśl sobie, że to jest dywan twojej mamy i go bierzesz na jej urodziny. I teraz tak, oddałbyś taki dywan swojej mamie, czy byś go jeszcze płukał dalej? To wszystko zależy tak naprawdę od waszego podejścia do tego, czy podejścia waszych pracowników do tego, co robią i do tego, co chcą osiągnąć i na ile chcą zadowolić swojego klienta i dać mu naprawdę wysoką jakość usługi. To oczywiście może się potem przełożyć naprawdę na wszystko, na całe funkcjonowanie firmy. To jedziemy jeszcze raz? No pewnie, że jedziemy. Nie jest dywan mojej mamy, ale ja chcę, żeby klient był zachwycony, a nie tylko zadowolony. Jak klient płaci i to szczególnie większe pieniążki, no to jego oczekiwania na pewno są wysokie. Jeżeli wy robicie usługę za przysłowiowe 5 czy 10 zł za metr, no to raczej wasi klienci nie będą mieli w stosunku do was wysokich oczekiwań, ale też nigdy nie będziecie mieli dużo tych klientów albo klientów, a przede wszystkim nie będziecie mieli klientów, którzy mają wysokie oczekiwania. I którzy by chętnie zapłacili, ale do was nie przyniosą, bo wy robicie byle jaką usługę. Dobra, ja sobie będę tu pukał dalej, ale was tym nie będę już przynudzał. Mamy dywan wytrzepany, wyprany porządnie, tak? Usunęliśmy źródło nieprzyjemnego zapachu, czyli dokładnie go, tak jak widzieliście, przepraliśmy, przeszorowaliśmy z jednej i z drugiej strony, myjką ciśnieniową przepłukaliśmy od strony osnowy. Mamy gwarancję, że zrobiliśmy to dobrze, bo robiliśmy to sami. Usunęliśmy też źródło nieprzyjemnego zapachu. I co dalej? Teraz możemy przejść do usunięcia nieprzyjemnego zapachu, który pozostał w tym dywanie. Ale żeby to zrobić, to w tej chwili nie rozlewamy odor eliminator, tylko musimy jeszcze wykonać jeszcze jeden drobny proces. Łukasz, proszę, zwiń ten dywan. A o co chodzi? On jest teraz zbyt mokry, mimo tego, że go wyzbierakowaliśmy jeszcze to, można powiedzieć, tak na sucho. On jest jeszcze nadal zbyt mokry, abyśmy mogli przeprowadzić proces usuwania zapachu przy użyciu preparatu Odor Eliminator. Dlatego musimy go włożyć dosłownie na moment do wirówki, żeby pozbyć się nadmiaru wody. I jak długo on ma być w wirówce? W wirówce ma być tylko do momentu rozpędzenia się silnika, po czym wyłącznikiem wyłączymy. No, lecimy. Silnik wchodzi na obroty. Każdy wie, jak to wygląda. Wszedł na obroty. Proszę wyłączyć. I teraz jak się zatrzyma, Łukasz, prosiłbym Cię jeszcze wyzbierakuj tu może tą nadmiar tej wody. Nie, wyciśniemy tylko po prostu. Żeby na tą wodę go tu nie wkładać, tym bardziej brudną. Szybko zrobił bajsel. O, jak widzicie, wirówka się już zatrzymuje. Także nadmiar tej wody usunęliśmy z tego dywanu, ale nie całkowicie. A dlaczego? Zaraz to Wam wszystko wyjaśnię. I teraz może Łukasz wyjmie i rozłoży ten dywan, a ja przejdę do instrukcji dozowania preparatu Odor Eliminator. Mamy ją tutaj. Ok. I teraz słuchajcie. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to wyjmiemy ten dywan i go powąchamy. Na ile on jeszcze intensywnie pachnie. Bo na pewno zdecydowanie mniej
tak jak już ustaliliśmy, źródło tego nieprzyjemnego zapachu, czyli ten brud, który był w tym dywanie, ewentualnie mocz, który był w tym dywanie, porządnie wypłukaliśmy i go wypraliśmy, co jest niezmiernie kluczowe i wy często pomijacie po prostu ten element i potem się dziwicie, że preparat nie działa. No, obrazując to brzydko, jeżeli będzie nasrane na tym dywanie i to gówno zostawicie na tym dywanie i polejecie odorem, no to nadal będzie to, jak sobie zdajecie sprawę, śmierdziało gównem z odorem. Jeżeli usuniecie to źródło zapachu i odor ma spowodować po prostu, że zabije te bakterie i te cząsteczki, które wydzielają jeszcze pozostały nieprzyjemny zapach, który pozostał we włóknach. Tutaj wkradły się wulgaryzmy, ale po prostu chyba czasami tak najlepiej coś przedstawić, żeby sobie ktoś to doskonale zobrazował. O, i Łukasz też widzę nie używa, tak jak ja, biegu wstecznego. I zobaczcie, jak sobie radzi. Cyk. A używasz w ogóle, czy zapomniałeś teraz? Nie, używam, ale się po prostu nie rozkleił. Aha, nie rozkleił się. Aha, używam. No, czasem jest tak też, że się tak stanie. Ok, zobaczcie, już ten dywan wygląda w tej chwili jak $1 000 000 w porównaniu z tym, co było przed tym, zanim się za niego zabraliśmy. Dobrze. Łukasz, ocenisz zapach? Najlepiej się pochylić nad tym i w paru miejscach przewąchać i określić po prostu... Proszę? Jeszcze mocno. Mocno pachnie. Czyli jest... Zakładamy, że dywan... mamy pierwszą, określamy intensywność zapachu tego dywanu nadal na mocną, nie na lekką, tylko na mocną. Czyli już wiemy, że korzystamy tutaj z tej części tabelki. Mamy mocny zapach i teraz musimy określić wysokość tego runa. Tutaj nie jest wysokie to runo i tutaj byśmy się łapali tak naprawdę będzie centymetr, może lekko ponad centymetr, no to dobrze, załóżmy, że jest do 2 cm, tak? Czyli do 20 mm. Czyli już wiemy, że musimy zadozować na 1 m2 tego dywanu 25 ml. I zakładając, bo nie będziemy go teraz mierzyli i on już jest zmierzony, zakładając, że ten dywan ma 5 m2, tak? Bo tak nam będzie się zdecydowanie prościej liczyło, czyli już wiemy, że 5 m2 razy 25 ml preparatu Odor mamy 125. Dobrze liczę. Czyli możemy przyjąć, że na ten dywan musimy rozprowadzić 125 ml Odor eliminatora. Tak, tylko 125 ml. Jest to niewiele, ale to jest wystarczająco, wierzcie mi, nie ma potrzeby użycia większej ilości. Łukasz, ty masz rozpakowany, nie? Nie będziemy otwierali nowego. Czyli mamy ustalone, że mamy 5 m2, dajemy 125 ml. Musicie zaopatrzyć się w tego typu miarkę. I teraz musimy przygotować, jeżeli mamy 5 m2 dywanu, 5 porcji Odora eliminatora, czyli musimy dać logicznie 5 litrów wody, w których rozcieńczymy ten preparat. Uwielbiam zapach tego preparatu. Naprawdę fajnie pachnie, ale najważniejsze jest to, nie żeby on fajnie pachniał, tylko żeby skutecznie działał. Czyli dajemy... Tutaj to nie jest apteka, chociaż tutaj przy tym to warto mieć aptekarskie podejście, bo po prostu szkoda. Jak dacie go więcej, no to nie będzie oznaczało, że to będzie lepiej działało. Wydaje mi się, że jest trochę chyba za dużo, nie? Za dużo? Nie, dobra. 5 litrów wlewamy na wagę złota. Czekaj, obliżę, nie żartuję. Dobra, odkładamy mazurkę. To sobie możecie rozmieszać, jak macie 5 litrów, to bez problemu sobie rozmieszacie w takiej konewce. I teraz co trzeba zrobić, czyli jak najdokładniej rozlać to na całym dywanie, nie dookoła dywanu, tylko na dywanie. Łukasz, poproszę, zademonstruj, jak ty to robisz. Można to w 2 przejściach, wtedy ja zawsze wolę to robić w 2 przejściach, wtedy mam większą gwarancję, że równomiernie rozprowadzę ten preparat.
Wylewasz cenny towar poza obrys dywanu. No i powiedzmy wracasz. Wiadomo, kogo ja uczę tu księdza dzieci robić. Nie, żebym miał coś do księży. A może mam? Nie wiem, już nie pamiętam. I słuchajcie, to nie jest koniec. Mamy godzinę 14 i to jest ogromny, ogromny błąd, że mamy godzinę 14. Takie rzeczy, czyli usuwanie nieprzyjemnych zapachów, wykonuje się kiedy, Łukasz? Na samym początku dnia. Na samym początku dnia, ponieważ teraz ten dywan musimy ładnie sobie zwinąć i go odstawić na około 5 godzin. Tak, czyli jak my kończymy pracę za 2 godziny, no to już powstał problem. Dlatego będę musiał tutaj jutro się pofatygować, czyli w sobotę, i dokończyć to, co żeśmy zaczęli dzisiaj. I teraz tak, ten dywan my na pralni, załóżmy, że mamy poranek, godzinę 9, odkłada sobie go Łukasz. W którym miejscu ty odkładasz dywan? Tu chyba, nie? No to chodzi, go chwycimy i pokażemy, o co chodzi. Ponieważ z tego dywanu będzie nadal wyciekało i żeby to nie przeszkadzało nam w praniu w ciągu całego dnia, kładziemy go na odprowadzeniu liniowym, tak żeby ten dywan odsączył się i żeby to nie leciało nam w inne dywany. I teraz tak, wspomniałem już, że go zostawiamy na 5 godzin. Warunek jest taki, nie stawiajcie go gdzieś przy grzejniku, żeby on po prostu nie wysechł. Nie zostawiajcie go na słońcu też, żeby z zewnątrz nie wysechł. On ma się po prostu, że tak powiem, przegryźć, przekisić się całym tym odorkiem, ładnie sobie podziałać. I teraz załóżmy, że w tej chwili minęło 5 godzin, pal licho. Zrobisz to, Łukasz, w poniedziałek. Nie będziemy się wygłupiali. Nie chce mi się tu przyjeżdżać w sobotę, żeby się babrać z jakimś jednym dywanem. Tym bardziej, że my nie pracujemy w soboty. Załóżmy, że magicznie minęło 5 godzin. Rozwijamy ten dywan. Magia telewizji. Minęło 5 godzin. Jak Adam Słodowy. Ale tutaj mam już przygotowany. Dobra. Minęło 5 godzin i co robimy dalej? Dywanik nam już się ładnie przegryzł. Jeżeli to będzie, uprzedzam już pytanie, jeżeli to będzie 8 godzin, 9, oczywiście nic się nie stanie. W zasadzie im dłużej, tym możliwe, że i lepiej. Natomiast tak jak mówiłem, żeby nie doszło do tego, żeby dywan wysechł. Rozwinęliśmy dywan, musimy go teraz porządnie sobie wypłukać i do tego też fajny będzie zbierak. Ja to wam truję z tym zbierakiem, ale po prostu dla mnie on jest wygodny. Możecie to oczywiście zrobić, jeżeli macie zwykły zbierak, to nie musicie kupować tego zbieraka nowego, ale dobra, zrobimy tak, jakbyśmy nie mieli tego zbieraka, czyli ja bym go teraz zlał po prostu wodą. Porządnie go po prostu przelał wodą. To znaczy porządnie. Dla mnie porządnie to jest tak, o, jak widzicie, że o, wyłazi ta woda. Okej. Łukasz, będziesz tak dobry, go wyciśniesz? Czyli... A, Łukasz bierze 500, bo jest po prostu szybciej. I teraz słuchajcie, wyciskamy po prostu wodę, żebyśmy go po prostu wypłukali po pierwsze, a drugie, żeby wirówka nasza miała lżej. Żeby nam było lżej dotargać ten dywan do wirówki, no zalet, ale jak widzicie są miejsca jeszcze, a tu Łukasz i tak w poniedziałek go jeszcze musisz porządnie pobawić się. Ja nie będę się tutaj z wami nagrywał filmu 2-godzinnego, żeby pokazać jak usuwać nieprzyjemny zapach, bo chodzi o sam proces i to, żeby wam ten proces pokazać, a nie żeby was przynudzić 2-godzinnym filmem, chociaż ten i tak już chyba będzie przydługawy. No i co? Łukasz go wypłukał i teraz go wkładamy do wirówki. No ja na przykład taki dywan oczywiście bym włożył przynajmniej na 6 minut, żeby go porządnie odwirować. Pamiętajcie o tym, że im lepiej odwirowany dywan,
tym krócej będzie stać jak na waszej suszarni, tak? I zużyjecie na to mniej energii, szybciej wam wyschnie, szybciej go wydacie klientowi. Także to jest w zasadzie koniec procesu, ok? To jest w zasadzie koniec procesu usuwania nieprzyjemnego zapachu. Jak widzicie, nie jest skomplikowany, no ale wymaga przede wszystkim zakupu chemii odpowiedniej, która jak wiecie nie jest tania i wymaga też dodatkowych nakładów pracy. Dlatego na naszych pralniach w Poznaniu, zobaczcie, usuwanie zapachu, żeby nie był gołosłowny, kosztuje dodatkowo 14 zł za metr kwadratowy. Możecie też doliczyć go, mamy tutaj usuwanie zapachu w pakiecie i dopiero w pakiecie złotym mamy usuwanie nieprzyjemnego zapachu, usuwanie sierści, eliminację roztoczy, impregnacja i pranie jakby standardowe, tak? Ale w normalnej sytuacji jakby klient chciał mieć wyprany dywan plus usuwanie nieprzyjemnego zapachu, no to kosztowałoby go to 40 zł 90 groszy, więc często klienci wybierają właśnie pakiet złoty, gdzie mają jeszcze dodatkową impregnację, eliminację roztoczy i usuwanie sierści. No bo to się najczęściej, tak jak ja już wam wspominałem, trafia się przy dywanach, które mają do czynienia z psami i kotkami. Serdecznie dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że był ten film pomocny i będziecie potrafili w prawidłowy sposób usunąć nieprzyjemne zapachy. Pamiętajcie o rękawiczkach, tak? I nie ze względu na bezpieczeństwo związane z tym preparatem, bo on wam nic nie zrobi, tylko po prostu ze względów higienicznych, aby nie dotykać tych śmierdzących dywanów. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę śmiało piszcie w komentarzu, dzwońcie do nas, piszcie na maile. Jeżeli nie macie jeszcze pobranej tej karty dozowania chemii, to możecie pobrać sobie ze strony. Link w opisie. I myślę, że pani Małgosia też wam włoży do kartonu, jak będziecie zamawiali chemię. Także serdecznie zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia. Cześć. Protima. Zadbamy o twój biznes.